No więc gwasze akrylowe. To moje pierwsze spotkanie z tą techniką. Jestem bardzo ciekawa. Próbowałam gwaszy, próbowałam akrylik. Gwasze podobają mi się trochę bardziej. A same gwasze akrylowe to połączenie tych dwóch farb. Są kryjące jak gwasze i wodoodporne po zaschnięciu jak akryle. Zwykłe gwasze po zaschnięciu nadal można reaktywować wodą, co może być zaletą, jak i wadą. Może wydawać się, że media cyfrowe wymagają dużego nakładu finansowego, bo potrzebujemy tych wszystkich monitorów, dobrych komputerów, najlepiej tabletów ekranowych, ale wystarczy jedna wizyta w sklepie plastycznym, żeby obalić ten mit. Dlatego, że materiały plastyczne kosztują naprawdę sporo. Owszem, jest to mniejszy wydatek jednorazowo, ale przecież zużywają się dużo szybciej. 20 ml tubka, ponad 20 zł. Kilkanaście farb, to razem było ponad 500 zł. Wydaje mi się, że w przypadku farb nie warto oszczędzać pieniędzy, dlatego że to się potem najczęściej nie mści. W związku z tym stwierdziłam, że dobrze, niech to będą dobre farby, dobrej firmy i na dobry początek. Z przytupem. Chciałam je już jak najszybciej wypróbować i pozostało tylko wybrać tematykę. Wiadomo, że najłatwiejsza droga to zajrzenie na Pinteresta i przejrzenie tysięcy pięknych zdjęć, które są świetnymi inspiracjami. Tak się jednak składa, że bardzo często inspirują nie tylko nas, ale też połowę internetu. Jest to też taka forma pójścia na skróty. I tak bardzo często mi się zdarzało. Ale ciekawszą opcją wydaje mi się wybranie czegoś z własnej biblioteki zdjęć i w ogóle tworzenie własnej biblioteki zdjęć, referencji i inspiracji. Do tego tematu wrócę, ale skupmy się na gwaszach akrylowych. Do malowania wybrałam pędzle syntetyczne, dlatego że takie dużo lepiej sprawdzają się przy kryjących gwaszach. Ich twarde włosie lepiej rozprowadza farby niż miękkie pędzle do akwareli. Tutaj jeszcze nie wiedziałam, że polecana jest do nich tak zwana mokra paleta, która pozwala na opóźnienie wysychania farby. Taką paletę można wykonać samodzielnie bądź zakupić i nie jest to jakoś specjalnie tanie, zważywszy, że to po prostu plastik z mokrą gąbką pod spodem. Ja jako świeżak użyłam kartonu powlekanego, dzięki czemu farba nie wsiąka w niego tak szybko, ale bardzo szybko wysycha. W związku z tym daję bardzo małe ilości farby i muszę ich dodawać dość często. Duża ilość wody sprawia, że farba tworzy przezroczyste warstwy, trzeba pracować z nią w miarę szybko i tej właściwości używam do stworzenia warstwy tzw. podwalówki pod późniejsze, bardziej kryjące warstwy farby. Plan był taki, aby ta pomarańczowa warstwa była widoczna w niektórych momentach i kontrastowała z zimnymi barwami, z których głównie będzie się składał ten obrazek. A wracając do własnej biblioteki zdjęć. Budowanie własnej biblioteki zdjęć nie zaczęło się u mnie w sposób bardzo świadomy. Zadziałało pojawienie się Insta Stories. I to sprawiło, że zaczęłam też patrzeć na otaczający mnie świat bardziej uważnie i wyrobiło nawyk wyciągania telefonu w każdym momencie, w którym coś ciekawego przykuło moją uwagę. Nie do końca mi chodzi o to, żeby pokazać, że tu byłam i to robiłam, a bardziej właśnie o stworzenie takiego swojego wizualnego pamiętnika. Zdjęcie to takie małe wehikuły w czasie. Zatrzymujemy się gdzieś nad jakimś detalem, który nas zachwycił, jakimś widokiem, architekturą i patrząc po latach nawet na te zdjęcia jesteśmy w stanie odtworzyć ten moment zachwytu, zainteresowania, nawet przypomnieć sobie, co czuliśmy w danym momencie. Tak, to truizmy, ale to działa. Pora na bardziej kryjący kolor. Farba jest kremowa i bardzo miło się nakłada. Chwilę mi zajmuje rozkminienie, ile wody potrzebuję, żeby uzyskać jak najbardziej kremową konsystencję, ale jednocześnie, żeby nie była ona zbyt przezroczysta. Wysycha szybko, więc mieszanie kolorów na kartce musi się odbywać naprawdę dynamicznie. I to jest właśnie ta faza, w której człowiek patrzy na to, co stworzył i zaczyna wątpić w istnienie sensu życia i innych tego typu spraw. To norma i jest to część składowa każdego procesu. Jedyne, co można zrobić w tej sytuacji, to malować dalej. Co do mojej biblioteki zdjęć, sprawiło to też, że zaczęłam, oprócz tego, że zwracać bardziej uwagę na otoczenie, to troszeczkę mocniej wypychać się na dwór. A jako osoba, która najchętniej widzi się na kanapie, i oczywiście z iPadem, bo najwygodniej, niekoniecznie byłam taka chętna do tego używania otoczenia, nawet mimo tego, że przeprowadziłam się do lasu i naprawdę piękna przyroda była dosłownie za oknem. W pewnym momencie nawet poczułam takie wyrzuty sumienia, że mam to tak obok siebie i nie korzystam i to też mnie zmusiło do tego, żeby zacząć, bo mogę. Jest to główny przewodni temat tej ilustracji, a sytuacja naprawdę miała miejsce. W sensie
miejsce miało miejsce, sytuacja miała miejsce, ale to były dwie różne sytuacje i dwa różne miejsca. Ale no, to powiedzmy, że jest to koloryzowane, ale się wydarzyło. Oczywiście nie odbyło się to w ten sposób, że któregoś dnia postanowiłam żyć od dziś zgodnie z rytmem natury i wesoło wbiegłam zimą do rzeki. Był to długotrwały proces, który zaczął się od spacerów, potem przeszedł w biegi z ogromną zadyszką, na koniec w regularne biegi. Potem przyszło piękne lato, a mieszkając niedaleko pięknej, czystej rzeki, oczywiście, że trzeba było się tam władować. Po długim, ciepłym lecie przyszła bardzo ciepła jesień, w związku z tym rzeka była nadal w użytku i tak to trwało aż do grudnia. Owszem, woda była trochę zimniejsza, ale organizm po prostu się do tego przyzwyczaił. I to doświadczenie pokazało mi, że metodą małych kroków, bycia konsekwentnym i przełamywania tych barier, które mamy przede wszystkim w głowie, można zrobić rzeczy, o które się człowiek nie podejrzewał, a skoro udało się to z biegami, udało się to z morsowaniem, na jakie jeszcze inne dziedziny życia można by to przenieść? Muszę na ten temat podumać. W każdym razie działa to w przypadku biegania, działa w przypadku morsowania i jak zawsze działa w przypadku uczenia się. Było też to doświadczenie o tyle ciekawe, że kiedy odważyłam się pokazać zdjęcia i nagrania z morsowania na Instagramie, dostałam bardzo dużo wyrazów szacunku i gdybym wiedziała wcześniej, że wystarczy wejść zimą do wody, aby być tak chwalonym, to zamiast uczyć się rysować, po prostu praktykowałabym to od przedszkola, no ale człowiek nie wiedział. Do detali wyciągnęłam pędzelki o krótkich końcówkach, bardzo cienkich, ale jeszcze lepiej sprawdzał się pędzel z długą końcówką, którego najczęściej używam do akwareli. Mówi się, że gwasze akrylowe są zabójcze dla pędzli, bo wysychając sklejają włosie, ale mam taki nawyk z malowania akwarelami, że po każdym użytku płukam pędzel. I nie był to dla mnie żaden problem, pędzelki mają się dobrze, przeżyły, będą na pewno jeszcze używane. To wszystko potem... Mój kot miał przed oknem, zignorować go. Ja bym go zignorowała. Zatem po pierwszych trochę frustrujących początkach z problemach z dobraniem konsystencji i tempem pracy, wykorzystaniem tych zasychających farb, twierdzę, że to jest bardzo ciekawa technika. Bardzo mi się podoba to, że możemy nałożyć dużo więcej warstw niż w przypadku gwaszy. Gwasze zaczynają nam się zachowywać dziwnie, mieszać, pękać w przypadku zbyt wielkiej ilości warstw. Tutaj ten problem nie występował. Czy podobają mi się bardziej niż gwasze? Jeszcze nie wiem. Był to bardzo obiecujący początek i na pewno będę po nie sięgać i polecam spróbować, choć niekoniecznie trzeba kupować aż tyle kolorów na pierwszy raz. Szukając oszczędności postawiłabym na biały gwasz i kolory podstawowe. Podoba mi się też, że po zaschnięciu tworzy się powłoka, która już nie wymaga werniksu i świetnie się po niej rysuje kredkami, także wymarzone medium do mieszania różnych technik. Morsowanie zaliczone, cieszenie się krajobrazem zaliczone, ale jeszcze ten spokój ducha by mi się przydał. Metodą małych kroków, systematyczności i przełamywania barier w głowie. Poza tym, że jestem ilustratorem, służę jako odźwierna dla kota. Puszczam, wypuszczam, karmię. Nie płaci mi od 13 lat.